Poppy Playtime. Jeden z najlepszych maskot horrorów, jakie mamy teraz dostępne. Fabuła, klimat, maskotki... Co to jest? Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hejtas, a dzisiaj nie teoria, a omówienie rosyjskiej kopii Poppy Playtime Chapter 3, która trochę namieszała, jeżeli ma być szczery. Trochę zepsuła innym humor. Jak to mogło dopuścić się do takiego czynu i ktoś mógł skopiować dodatkowo Poppy Playtime Chapter 3? Tam skopiował i co z tego? Najlepsze jest to, że skopiował i jeszcze przewidział przed samą premierą Poppy Playtime Chapter 3. Shotly Poppy. Kanał na YouTubie, który specjalizuje się w animację lub też kopiowanie Poppy Playtime Chapter 3, pokazywaniem tego na YouTube, gdzieś jakichś postaci, których jeszcze nie było w Poppy Playtime lub ich nie będzie, bo zdajemy sobie sprawę, że ich nie będzie. Pant czy Bobby Burhegów, które raczej się już nie powtórzą, bo Smiley Creatures już było. Jest to twórca z Rosji, który podkradł trochę rzeczy, jeżeli mam być szczery, modeli oryginalnych graczy, którzy są na stronach, pobiera się modele do Poppy Playtime i tam generalnie ci, co kupili, wystawiają potem ten model za darmo. Jest to też spina na tej stronie, ale nie o tym. Pierwszy film, który wylądował u tego twórcy 4 miesiące temu, czyli gdzie znajdujemy fioletową łapkę, gdzie się odbijamy, żeby skoczyć wyżej. Pokazał on tam właśnie odbijanie się na tej łapce. Oczywiście w oryginalnym zwiastunie też było to pokazane, tylko że jest jeden mały problem z innymi filmami. Otóż w następnym filmie, czyli Spotkanie z Dog Dayem, jest film oraz pościg z oryginalnej części chaptera 3 Poppy Playtime. Było to jeszcze przed premierą i po samym zwiastunie kilka dni. I została ta animacja, znaczy on raczej robi gry i po prostu je nagrywa, nigdzie ich nie wrzucając, bo tak to przynajmniej wygląda niż animacja. I chodzi o to, że był już tam ten pościg. My tego pościgu jeszcze nie mieliśmy, mieliśmy tylko zarys postaci, że Dog Day niby tam wisi, chociaż cień był taki, że nie wiadomo było na początku, kto tam wisi. No i był też kawałek tego, jak Dog Day nas gonił, tylko mały kawałek, chyba z 2 sekundy i tam nie było pokazanych wszystkich lokalizacji, a ten typ tak to ustawił, że praktycznie wszystko się ze sobą zgadza, co w oryginale przed oficjalną grą. Jest tam pokazane, że Dog Day nas goni nas w oryginalnej grze, w tej kopii też nas goni i dodatkowo są praktycznie te same rozmieszczenia korytarzy i nawet podobne miejsca, co w oryginalnej grze. I zostało to już pokazane przed premierą gry, a dodatkowo kilka dni po samym zwiastunie gry. Well, hey friend, did you miss me? You maybe have something about the company on their world, and they use it for hurting my friends before they're all friends. Make us think wrong that they did that to us. Co dodatkowo można jest stwierdzić, że początkowa lokacja jest bardzo podobna do lokacji, gdzie trzeba włożyć pudełka na przyciski, żeby ruszyła jakaś taka winda. Oczywiście tutaj z zabawką nie ma tu nic wspólnego, bo my tam żadnej zabawki nie wkładamy, ale jest to, że Dog Day jest uwięziony i Dog Day na początku jest dla nas przyjazny, ale później zmienia się, wyrywa z więzów i nas goni. I to jest praktycznie to samo, co pokazali nam dopiero w finalnej grze Mob Entertainment. Tak dobrze zrobione, że mógłbym nawet stwierdzić, że ten typ miał wgląd do gry przed wydaniem, czyli na przykład kilka miesięcy przed. Well, hey friend, did you miss me? You maybe have something about the company. Oczywiście głos Dog Daya brzmi jak jakaś babcia dorwała się do mikrofonu, gada takim łamanym angielskim, ale co jest najlepsze, to że on nas goni i o tym nikt nie wiedział i oni tak to zrobili, że trafili akurat w to, że nas Dog Day goni i to jest dla mnie trochę niesamowite, że komuś się udało odgadnąć tak długą sekwencję. Dodatkowo
najlepsze jest to, że uciekamy w ten sam sposób, przeskakując przez przepaścią, no tutaj jest przepaść przez kulki i ratujemy się docierając do windy i to jest praktycznie to samo. Tego akurat nie widzieliśmy i tutaj twórcy rosyjskiej kopii zgadli idealnie wręcz to, co będzie w oryginalnej grze, tylko dodatkowo śmierć Dogdeya jest tutaj bardzo komiczna. So let me get you out. That's simply. Tak, ginę od kulek. To jest lepsza śmierć niż ta śmierć w Garden of Banban, że spada ptak w największą przepaść na świecie i uderza o jedno. Tutaj przynajmniej Dogday umiera od kulek. No tak. Dodatkowo można stwierdzić też, że coś im się tam udało. Na początku jest dla nas taki przyjazny, tak jak w oryginale, tylko nie mówi do nas przyjaciele, tylko Angel. No, taka mała gra słów, ale podobnie. Jest dla nas potem przyjazny, potem się uwalnia, nas goni. To zgadli idealnie, wraz z ucieczką. Dodatkowo twórcy też tego kanału, czyli Shortly Poppy, dodali też fragment, gdzie Kissy zdradza Poppy i nas. Znaczy niby zdradza, bo też jest ta sama sekwencja co w oryginale. Oczywiście to jest wzięte ze zwiastuna. Dalsza tego część, gdzie jest słowo o słowo, a później atakuje ich prototyp, co może być w sumie nawiązaniem do ostatniej sceny, gdzie atakuje coś, Kissy Missy i to właśnie może być prototyp i to samo jest tutaj, że rozmawia ona sobie z Poppy i nagle z tyłu pojawia się prototyp i on tam uderza, coś tam jej robi, nie wiem co jej tam robi i potem ona się mści i morduje ich wszystkich, znaczy próbuje, przynajmniej się nie udaje i to jest tak zwana zdrada. No to akurat się nie wstrzelili, ale jeżeli chodzi o rozmowę i typ, gdzie oni są, no to faktycznie też udało im się nie przewidzieć, tylko powtórzyć. Dalej mamy tam niezacące fakty jakiejś postaci, której nie było, to akurat nie udało mi się. Jeżeli chodzi o Huggiego Wuggiego, faktycznie Huggy Wuggy pojawia się w koszmarnej formie, bardzo przypomina tego z oryginału, bo jak pamiętacie w zwiastunie na początku nie widzieliśmy całej jego postaci, tylko głowę. No i pościg nie jest do końca idealny, bo nie był w domu, tylko w jaskini. Udał im się pościg, też faktycznie, że Huggy Wuggy nas goni. To im się też udało. Niestety ze śmiercią też nie to, bo to przez Catnapa powstał koszmarny Huggy Wuggy i potem po prostu nas zabił, znaczy niby zabił i zniknął. A tutaj po prostu Catnap zjada Huggiego Wuggiego, a potem spada w dół. Każda postać spada w dół i umiera. To jest niesamowite. Powinniśmy raczej często odbierać coś, na przykład filmy z fangame'ów lub też z fanowskich animacji na poważnie czasami. Bo niektóre animacje czasami mogą przewidzieć jakąś mechanikę w grze lub jakiś pościg, tak jak to zrobili tutaj Shortly Poppy, że przewidzieli oni pościg Dogdeya. Jeżeli wam się podobało i chcielibyście więcej odcinków, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków. Cześć!